Deziobryzacja, czas start. 4 dni w ministerstwie ministra Waldemara Żurka i 46 osób do dymisji. Tych, które niesłusznie, nieprawnie zajmowały swoje pozycje, tak zwanych neosędziów. To dopiero początek. Początek miotły, która musi przynieść w sprawiedliwości wreszcie porządek. Dlatego, że nikt nie może być ponad prawem. Ani polityk, ani sędzia, ani żaden urzędnik. Deziobryzacja. Czas start. Cześć. Witam Was jak zawsze cieplutko, serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z dobrą nowiną. Zawsze Wam pokazuję, mówię, no to co wkurza, gotuje krew w żyłach, ale dzisiaj będzie inaczej. Dzisiaj Wam przekażę dobre wieści, dobre nowiny. Pewnie większość z Was o tym słyszała, no ale myślę, że warto się z tym podzielić. Ale zanim zacznę, standardowo pozwólcie od podziękowań dla Elżbiety Esz. Bardzo Ci dziękuję za tak hojny datek, za tak hojną wpłatę. Naprawdę nie wiem jak Wam dziękować za to, że tak mnie wspieracie. Nie wiem, no miło zaskakujecie. Tak samo Tobie, Jarosław Łyżwa, bardzo Tobie też dziękuję za wpłatę, postawienie kawki. Naprawdę ogromne dzięki. Moi drodzy, sędzia, teraz minister sprawiedliwości i prokurator generalny Żurek zaczął robić porządki, zaczął sprzątać te pisowskie złogi. I tutaj o dziwo, nie o dziwo, no miłe zaskoczenie, że nie kończy się na słowach, a zaczyna się od czynów. Na to czekaliśmy niemal 2 lata. Ja się zastanawiam, dlaczego tyle musieliśmy czekać. Bo nagle, jak minister Żurek, sędzia Żurek objął stanowisko ministra, nagle, moi drodzy, okazuje się, że przywrócenie praworządności jest możliwe. Są przepisy prawa, z których minister sprawiedliwości, prokurator generalny może skorzystać i robi wszystko zgodnie z prawem. No, pomijając oceny oczywiście posranych pisowców. Tylko się zastanawiam, dlaczego Bodnar przez taki długi czas z tego nie skorzystał. No ale tego się pewnie nie dowiemy. Ziobro ustanowił prawo. Co ciekawe, ja zawsze mówię, że karma to jest wyjątkowa suka. Ziobro ustanowił prawo, ale nie przewidział, że jego następca za jego pomocą, znaczy za pomocą właśnie prawa, które ustanowił sam Ziobro, przywróci porządek w kraju, w sądownictwie. No, nic, tylko bić brawo dla ministra Żurka. No, prawo i sprawiedliwość przede wszystkim. Minister Żurek odwołał w 4 dni urzęduje, odwołał 46 prezesów i wiceprezesów w całym kraju. Po prostu minister Żurek nie bierze jeńców, idzie jak walec. Oczywiście pisowcy jęczą, skamlą i ujadają, no bo że to zamach stanu kolejny, że to niezgodne z prawem. No Ziobro nagle schował swojego raka, gdzieś ciężko chory miał jakieś tam zabiegi przechodzić, nagle odwołał, wrócił, konferencję straszy ministra Żurka. No, znamy ten schemat już na wylot. Pisowcy zapomnieli, że Ziobro w pół roku i nie zgodnie z literą prawa, ale za pomocą faksa i telefonu odwołał 130 prezesów i wiceprezesów sądów. Ale teraz nagle skamlą, że Żurek robi coś niezgodnie z prawem, choć robi dokładnie wszystko zgodnie z prawem i tak jak wspomniałem, z prawem, które ustanowił sam Ziobro. Zrobię wszystko, żeby przywrócić praworządne państwo, żeby przywrócić zasady trójpodziału władzy
i jednocześnie przestrzegać konstytucji i wszystkich traktatów międzynarodowych, które Polskę wiążą. Moi drodzy, wysłuchałem, obejrzałem konferencję nowego ministra sprawiedliwości Żurka i jestem naprawdę pod wrażeniem. Tylko czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć, jak to się do cholery jasnej stało, że ten gość dopiero teraz wszedł do rządu? Przecież to jest człowiek, na którego czekali chyba wszyscy wyborcy koalicji. Człowiek, który w końcu zrobi porządek z tym pisowskim bezprawiem, tym pisowskim burdelem, który pozostawił Ziobro. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę właśnie tutaj na to zdjęcie tutaj. Dziwnie ta flaga Unii Europejskiej się ułożyła na tej konferencji, nie sądzicie? Ale to takie, nie wiem, może moje małe zboczenie, ale no z czymś mi się to kojarzy. Nie wiem, czy wam się z tym samym kojarzy, czy macie te same myśli co ja. Ale wracając do tematu. Moi kochani, ja już robiłem wcześniej materiał o tym, jak Żurek dostał nominację na prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości i o pisowskim wyciu i skamlaniu, że tam już wtedy byli osrani po kostki. Słychać, widać i czuć krzyk paniki, strach w oczach i nadzienie w gaciach. Moi kochani, to jest świeży temat. Udało mi się w końcu na bieżąco coś zrobić. Dzisiaj, czyli czwartek, o godzinie 11 minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na konferencji prasowej zaprezentował efekty pierwszego tygodnia urzędowania w resorcie. Wyobraźcie sobie, że do tego czasu Bodnar wstrzymywał się z ogłoszeniami decyzji i planów. Minister zaczął z grubej rury, czyli rozpoczął rozsady kadrowe, czy inaczej mówiąc, czyszczenie pisowskich złogów ze stanowisk, na których nie powinni zasiadać. No i jak powiedziałem, cały ten pisowski plankton dostał piany na pysku. Ziobro się odpalił. Już zaczyna oczywiście od straszenia, od dawania ultimatum. Całe te ta pisowska gawieć, no wyją jak suki w rui. Swoimi decyzjami popełnił już pierwsze przestępstwa, w związku z którymi skierujemy zawiadomienie do prokuratury, którą on teraz nadzoruje. Ale co się zapisze, to pozostanie w rejestrach, przedawnienie jest długie i przyjdzie czas na egzekucję prawa karnego w Polsce również wobec pana byłego sędziego Żurka. Popełnił w naszej ocenie przestępstwo, decydując się na zawieszanie prezesów i wiceprezesów sądów. Po pierwsze dlatego, że uczynił to w oparciu o rozwiązania, które zostały zakwestionowane przez wyrok wydany na jawnej rozprawie przez Trybunał Konstytucyjny. A polska konstytucja, której nie przyjmuje do wiadomości pan Żurek, mówi, że wyroki wydane na jawnej rozprawie są powszechnie obowiązujące i nieodwoływalne. Ziobro powołuje się na Trybunał Konstytucyjny, ten pisowski, który wyroki smażył na zlecenie Kaczyńskiego, choć sam dokładnie robił to samo, jeszcze zanim ustanowił to swoje prawo do wyrzucania, zawieszania prezesów sądów. Zresztą, tak mówiłem, w ciągu pół roku nie zawiesił, tylko po prostu wywalił na zbity pysk przez telefon i za pomocą faksu w pół roku 130 prezesów i wiceprezesów sądów. Wtedy było wszystko zgodnie z prawem, wtedy było wszystko ok. No ale wiecie, Ziobro to jest Ziobro i tutaj nad nim nie ma co się rozwodzić. Pewnie za niedługo znowu będzie ciężko chory i
znowu będą mu przeszywać żołądek do kręgosłupa i wycinać gardło i co tam tylko. Moi drodzy, w Sucharze Dnia pokażę Wam taki dłuższy materiał z konferencji prasowej, gdzie Żurek starł się z tymi propagandzistami z telewizji Republika w Polsce 24 do rzeczy. No, cały ten kwiat pisowskiego dziennikarstwa. Pokażę Wam klasę, naprawdę klasę samą w sobie odpowiedzi Żurka, cierpliwość anielską do tych pseudodziennikarzy. Zobaczycie porównanie klasy właśnie ministra Żurka i tych Hunów zwanymi żartobliwie dziennikarzami. Ale to w Sucharze Dnia, bo to nie jest za długie, ale dłuższe, także to zostawię na koniec. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek rozpoczął usuwanie pisowskich brudów i tych całych złogów złogów Ziobry, PiS-u, z Ministerstwa Sądów i Prokuratur. Wśród nich, uwaga, wśród nich znalazła się żona Bogdana Święczkowskiego, czyli Godzilli, który tam Duda, Kaczyński posadził teraz na fotelu prezesa Trybunału Konstytucyjnego, nazwijmy to tak. Czyli Małgorzata Hencel-Święczkowska, która została zawieszona w pełnieniu funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu oraz została rozpoczęta procedura odwoławcza względem tej pani z zajmowanego dotychczas stanowiska. Oczywiście, bo jakżeby inaczej, na zawieszenie swojej żony natychmiast zareagował jej mąż Święczkowski, który z pozycji prezesa Trybunału Konstytucyjnego orzekł, że decyzja ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka w zakresie zawieszenia mojej żony, sędzi Małgorzaty Hencel-Święczkowskiej w pełnieniu funkcji prezesa sądu i rozpoczęcie procedury ogłaszania ma charakter personalny, jest przejawem zemsty oraz jest całkowicie bezprawne w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 października 2024 roku. Żadne inne przesłanki nie uzasadniają decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który kierując się małostkowością dokonuje odwetu na działalność Trybunału Konstytucyjnego, godząc w moją rodzinę. Koniec cytatu. No cóż, ja mogę tylko powiedzieć, że delikatnie, nieśmiało nabąknąć, że minister Żurek odwołał żonę Godzilli na podstawie prawa wprowadzonego przez samego Ziobrę. No tak powiedziałem, karma to wyjątkowa suka lub jak ktoś woli delikatniej, każdy kij ma dwa końce. Do tej pory od objęcia funkcji odwołałem z delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości 9 osób. Jeżeli chodzi o stanowiska prezesów sądów i wiceprezesów sądów, odwołałem 46 osób w całym kraju. Chcę dobrać współpracowników, co do których mam gwarancję, że te trudne reformy, które nas czekają, będą realizowane. No ale wracając jeszcze na chwilę do Święczkowskiego, no powiem tak. No niestety, ale ten łajdak i główny pomagier Ziobry w niszczeniu sądownictwa, prokuratury zapomniał o tym, co w czasach swojej, tej antypolskiej i antydemokratycznej pisowskiej władzy wyprawiali z sędziami i prokuratorami, którzy sprzeciwiali się bezprawiu i łamaniu konstytucji i niszczeniu praworządności. Wtedy nie powoływali się na konstytucję czy na praworządność, dla nich to nie istniało. Prawem i sprawiedliwością był Ziobro i jego pomagierzy.
Nie pamięta, jak świstkiem, po prostu świstkiem papieru z faksu albo jednym telefonem zawieszali w prawie do wykonywania zawodu tych tak zwanych niepokornych sędziów. Takich jak sam Żurek, czy Igor Tuleja, Paweł Juszczyn, Małgorzata Gesdorf oraz wielu, setki innych. No i oczywiście prokuratorów oraz delegowali, a następnie złośliwie delegowali ich po kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania. Na przykład prokurator Ewa Wrzosek i wielu innym. Tym samym faksem i telefonem odwoływali ponad 130 sędziów z urzędów i zastępowali ich swoimi takimi spolegliwymi neosędziami. O tym już te sukinsyny nie pamiętają. Ja oczywiście też jak pan prezydent lubię boks, ale ja lubię boks na ringu z udziałem sędziego i według określonych reguł. Więc myślę, że pan prezydent może się takiego działania ode mnie spodziewać. Jaki boks lubi pan prezydent, nie wiem, ale mam nadzieję, że porozumiemy się co do tych reguł i że będziemy współpracować. Ale jestem też realistą, bo po prostu widzimy te wypowiedzi współpracowników pana prezydenta, które już próbują wbijać mi szpilę i w jakiś sposób deprecjonować moją osobę, nie widząc jeszcze mojego działania. Nie będę się zniżał do tego poziomu dyskusji. Moi kochani, przecież minister Żurek, przeprowadzając tą dezynfekcję Ministerstwa Sądów i Prokuratury z tego pisowsko-ziobrowej zarazy, opiera się na tych samych przepisach, jakie wprowadził właśnie Ziobro, o czym wam wspomniałem. Aby jak najprędzej pozbyć się tych sędziów, prokuratorów, którzy sprzeciwiali się na siłę wprowadzaniu bezprawiu i takiego prymitywnego i mściwego, nie wiem, takiego, nie wiem, słowa mi zabrakło, przepraszam, prawniczego ignoranta z Ziobry oraz bandę jego takich prymitywnych, niedouczonych i chamskich pomagierów, jak Katanek, Kaleta, Ozdoba, Wójcik, Szczucki, Warchoł, Kowalski, Jaki i tu też wielu innych takich zdrajców łamiących prawa i konstytucję. No, odezwała się też niejaka Dagmara Pawełczyk. Pawełczyk Woicka, bliska przyjaciółka Ziobry, przewodnicząca bezprawnej Krajowej Rady Sądownictwa, czyli KRS, będącej takim biczem na patriotycznych i niezłomnych sędziów, która stwierdziła, że, uwaga, cytuję, działania ministra Żurka niezgodne są z obowiązującym prawem i konstytucją, czyli standardowe bla, bla, bla. Odnosząc się do tego kwiku i wycia tych byłych zdradzieckich dewastatorów prawa, praworządności i konstytucji, można przytoczyć stare takie polskie przysłowie. Nie pamięta wół, jak cielęciem był. I powiem wam tak, trzymajmy kciuki i miejmy nadzieję, wierzmy w to, że minister Waldemar Żurek wysprząta tą pozostałą po PiS-ie i Ziobrze stajnię Augiasza i przywróci prawdziwe prawo i sprawiedliwość, prawo i porządek. Jak powiedział minister, odwołałem 46 osób w całym kraju. To prezesi, wiceprezesi sądów, sędziowie podpisujący bezrefleksyjnie listy poparcia innym sędziom nie budzą zaufania publicznego. No i prawidłowo, no powiem wam, ja już mówiłem wam, jak koalicja przejęła władzę, że do sprzątania gówna nie zakłada się białych rękawiczek.
Powoli będę zbliżał się do końca, moi kochani, ale tak powiedziałem w Sucharze Dnia, pokażę wam właśnie klasę, w cudzysłowie oczywiście, klasę tych pseudodziennikarzy z pisowskiej szczujni i prawdziwą klasę ministra Żurka. Ale teraz, tak dla smaczku, w sumie z samego końca już konferencji fragment chciałbym wam wrzucić. No bo oczywiście, bo jakżeby inaczej, na koniec konferencji ministra Żurka osoba, nazwijmy to z Republiki, musiała pokazać swój poziom. Ja jeszcze raz powtórzę, no, wielkie brawa dla ministra Żurka. No, obejrzycie, zobaczycie, to jest klasa sama w sobie. Zresztą zobaczcie ten fragment z samego końca i zaraz przejdziemy do króciutkiego podsumowania. Dziękuję bardzo panie ministrze. Proszę państwa, kończymy, czekamy na zaproszenia od państwa. Przyjdę do Republiki, to opowiem. Będziemy odpowiadać na te zaproszenia. Stali państwo w kolejce, to była druga. Opowiem panu, jak przyjdę do Republiki. Dziękujemy bardzo. Proszę wysłać zaproszenia mailem, odpowiemy na pewno i będziemy się z państwem umawiać. Pan minister na pewno odwiedzi państwa. Odpowiedzialności karnej to jest szykanowanie kogoś? Drogi panie redaktorze, widział pan te wszystkie filmiki z granicy? Jak nie, to polecam, żeby pan usiadł. Jeżeli pan uważa, że pan sobie pojedzie na zakupy do Niemiec, jakieś osoby, które nie są funkcjonariuszami, jak się ubiorą w kamizelki, będą sprawdzać panu bagażnik, czy nie wiezie pan tam kolegi. Taka sytuacja nie miała miejsca. Proszę dać mi skończyć. Nikt nie będzie się podszywał pod rolę funkcjonariuszy, jeżeli ja jestem prokuratorem. O szczegółach będziemy mogli rozmawiać w prokuraturze. Przyjdę z tymi materiałami, które mogę ujawniać, bo jest śledztwo. Myśmy wszyscy widzieli filmiki. Jeżeli pan uważa, że to jest podejście z szacunkiem do munduru, to ja gratuluję panu takiego podejścia. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Władysławem Krasnikiem na przykład. Myślę, że już możemy kończyć. Szanowni panowie, pani prowadzi konferencję. Mnie nauczono zawsze, że musimy z szacunkiem podchodzić do osób, które wypełniają swoją funkcję. Mówiliśmy wyraźnie, panowie mieli 2 rundy pytań. Ja powiedziałem panom, że rozpisujemy grafik. Nie mam obaw, żeby przyjść też do państwa, do programu. Będę miał czas, przyjdę, odpowiem na wszystkie państwa pytania, ale jak będzie tak, że nie będziemy zachowywać kultury osobistej, to proszę mi wybaczyć, będziecie państwo tylko uczestnikami konferencji prasowej. I czekamy na zaproszenia. Dziękuję państwu bardzo. Kończymy konferencję. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czekamy na zaproszenia i na pewno na nie odpowiemy. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Dziękuję. Nie, panowie, nie zachowujecie się w sposób odpowiedni do uczestnictwa w konferencji. Przyjmijcie to moją uwagę, ja naprawdę was bardzo szanuję. Szanuję waszą pracę, ale trzymamy się pewnych reguł. Jak chcecie trzymać się innych reguł, to polecam inne miejsce. Tutaj musimy się trzymać pewnych zasad. Dziękuję. Wracamy do naszej ministerialnej pracy. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, dziękuję. Ja wiem, że to są bardzo poważne. Proszę. Dziękuję. Już konferencja dobiegła końca. Pan miał swoją rundę. Wystarczy. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję państwu za cierpliwość. Bardzo długi czas mi poświęciliście. Do widzenia. Moi drodzy, kończąc ten dzisiejszy materiał, powiem wam, że jestem pełen dobrych nadziei, bo tak wam mówiłem w tym moim materiale Bonjourek, że minister Waldemar Żurek nie pieprzył się, nie kłaniał się przed pisowcami, gdy rządzili, gdy go gnębili, to jestem przekonany, że teraz tym bardziej nie będzie się przed nimi kłaniał, nie będzie się trząsł przed nimi. To oni będą się trzęśli przed nim. Kończąc, jeszcze raz wszystkim z całego serca dziękuję za wspieranie tego kanału i nie mówię tu tylko o wspieraniu finansowym, ale tym, że jesteście. Będę to zawsze podkreślał, bo dla mnie jest to bardzo istotne i
Tak jak mówiłem, bez Was by mnie tutaj nie było. Bez Was nie byłoby tego kanału. Współtworzycie ze mną ten kanał. Także wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że jesteście, wszystkim naraz, każdemu z osobna. I oczywiście jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim wpłacającym, wspierającym. Naprawdę bardzo szalenie to doceniam i jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. I tak obiecałem w Sucharze Dnia właśnie konferencja, znaczy nie cała, bo ona była długa, ale właśnie wybrałem taki fragment, dłuższy fragment z konferencji, gdzie zadawali pytania z tych pisowskich tak zwanych mediów. I powiem Wam, że ten wywiad ministra Żurka dla tych pseudo-dziennikarzy dowodzi jego wysokiej kulturze, profesjonalizmie i sprawczości. I jeszcze raz, przynajmniej z mojej strony, wielkie brawa, panie ministrze. Także tym akcentem kończę. Mam nadzieję, że te wiadomości dzisiejsze były dobre, które chciałem Wam przekazać, z Wami się podzielić. Jutro prawdopodobnie lekcja religii, no a w niedzielę widzimy się o 18:00 na live jak zawsze. Także na dzisiaj to tyle. Jeszcze raz wielkie dzięki. Trzymajcie się. Cześć. Zapraszam. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Zapraszam do zadawania pytań. Dzień dobry, panie ministrze. To w imieniu wolnych, niezależnych mediów dziękuję za te podziękowania. Michał Gwardyński, Telewizja Republika, Strefa Wolnego Słowa. Pytanie dotyczące sytuacji w Sądzie Okręgowym w październiku 2015 roku w Krakowie. Z uzasadnienia postępowania sądowego możemy się dowiedzieć, że w świetle zgromadzonego zatem materiału dowodowego niemożliwym jest, aby przebywając w Warszawie, Krynicy-Zdroju czy Kijowie sędzia Żurek mógł wydać wyroki w Krakowie. Chodzi o 3 wyroki wydane przez pana ministra wówczas, jak pracował pan w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Jak pan zamierza się do tego ustosunkować? Jak pan zamierza wyjaśnić tą sprawę? Oczywiście, proszę państwa, ta sprawa była wyjaśniana. Państwo o tym świetnie wiecie. Zarówno rzecznicy ministra Ziobry, jak i prokuratura ministra Ziobry miała 8 lat na wyjaśnianie. Prowadzono tak zwane śledztwa trałowe wobec mojej osoby. I ta sprawa jest prawnie według mnie czysta. Tam była sytuacja niezwykle dziwna, że wtedy, kiedy chciano znaleźć coś na mnie, przyjęto jakąś taką zbitkę myślową, że jak sędzia Żurek pracuje w Krajowej Radzie Sądownictwa w danym tygodniu w Warszawie, to nie bywa również w Krakowie. Ja nie chcę państwu opisywać, jaką miałem wtedy sytuację rodzinną i ile razy po zakończeniu posiedzenia Rady udawałem się do Krakowa. Musicie też państwo wiedzieć, że sędziowie wydziałów cywilnych orzekają zarówno na posiedzeniach niejawnych, jak i na rozprawie. Szereg rozstrzygnięć jest wydawanych w gabinetach sędziowskich, a ich projekty czy też decyzje podejmowane są w różnych porach dnia. A jakby pan zobaczył, jak pracowało się w Krakowie, ile samochodów jest na parkingu w weekend albo w godzinach późno popołudniowych, a czasem nocnych, to by pan wtedy zrozumiał schemat. Na tą okoliczność była przesłuchiwana w sądzie w Katowicach pani Dagmara Pawełczyk-Woicka. Szkoda, że nie było pana na tej rozprawie, gdy zapytana właśnie dokładnie o tę sytuację, powiedziała, że ona tutaj absolutnie nie zgadza się z tym, co mówią rzecznicy ministra Ziobry, którzy wtedy stawiali mi zarzuty dyscyplinarne, później próbowali zrobić z tego sprawę karną. Wszystko jest w dokumentach, więc ja mogę też napisać, że pan był w jakimś miejscu i proszę mi udowodnić, że pan nie był. W Polsce mamy taki system, że trzeba najpierw udowodnić komuś winę, a nie niewinny ma udowadniać niewinność. To dotyczy także sędziego. Więc myślę, że jak pan porozmawia z sędziami cywilnymi, pozna tą specyfikę wydziału albo z panią Dagmarą na ten temat, to zapraszam pana na kolejną konferencję.
Bardzo proszę. Ja poproszę następną redakcję, a zrobimy rundkę. Rundkę róbmy, dlatego że ja, proszę Państwa, chodziłem do Telewizji Republika także podczas kryzysu konstytucyjnego. Przypomnijcie Państwo sobie moje wypowiedzi, gdzie siadałem obok różnych osób, które występowały i występują dzisiaj w Republice, więc ja się nie boję. Uważam, że mamy obowiązek informowania każdego medium, które jest medium wolnym, tylko musimy zachować pewną kulturę pracy dziennikarskiej, żebyśmy to przestrzegali. Ale taką rundkę, że Pan ustawi się na końcu kolejki, a nie jako drugi w kolejce. Dziękuję bardzo. Proszę. No, takie kulturalne nawiązanie, potem zadam pytanie jeszcze do tego pytania kolegi. Tomasz Grodecki, Niezależna.pl, Gazeta Polska codziennie. Przecież było orzeczenie sądu w tej sprawie delegacji. Przecież Pan podpisał delegację do Kijowa i cały czas WSW prokuratury prowadzi sprawę. Więc no proszę nie opowiadać, ma Pan dar bilokacji najwyraźniej. Proszę wyjaśnić dokładnie tę sprawę, a nie zbywać to tutaj jakimiś takimi argumentami, że nie można być 2 razy w 2 miejscach. Ta sprawa jest poważna i prowadzona, a Pan jest prokuratorem generalnym. Tak, ja już cały czas w WSW jest prowadzona ta sprawa decyzją sądu, więc proszę tego nie zbać, to jest bardzo ważne dla opinii publicznej. Ja mam inne pytanie ale jeszcze. to proszę mi dać odpowiedzieć, żebyśmy nie wchodzili, ja Panu dam zadać to inne pytanie. A następne pytanie w kolejnej rundzie. Krótka odpowiedź. Z dokumentów, jakie sprawdzałem, bo to było naprawdę wiele lat temu, i proszę pamiętać, że tam były składy w wielu przypadkach wieloosobowe. I co ciekawe, rzecznicy nie uruchamiali procedury dyscyplinarnej, czy nie kontynuowali, jak ją nawet uruchomili wobec osób, które były ze mną w składach. Żadne z tych osób nie miało także zarzutów już formułowanych karnie procesowo. Więc pytanie, dlaczego kilkunastu osobom rzecznik nie dopatrzył się winy, ale dopatrywał się winy w moich działaniach. Co do sprawy mojego wyjazdu w delegacji, jak Pan sobie sprawdzi dokumenty, kiedy wróciłem z Kijowa i jaka jest data orzeczenia, to spotkamy się na następnej konferencji. My te dokumenty ściągniemy i pokażemy Panu, jakie są daty. Jeżeli Pan uważa, że sędzia pracuje 8 godzin w sądzie, odbija kartę, to musi się Pan mylić. Czas pracy sędziego określony jest wymiarem zadań. Jeżeli Pan porozmawia z sędziami różnych szczebli, to nie znajdzie Pan takiego, który nie pracuje w weekend, który nie pracuje czasem w niedzielę. Ta praca jest wykonywana albo w domu, albo w budynku sądu. Musimy popatrzeć zatem na te dokumenty i wtedy możemy rozmawiać o konkretach. W sprawach cywilnych jest także tak, o czym Państwo wiecie, że data wydania orzeczenia, nawet na posiedzeniu niejawnym, ona nie ma skutku prawnego dla strony, jeżeli w orzeczeniu nie są zawarte na przykład odsetki czy różne zagadnienia takie materialno-prawne. Ja to wszystko badałem i proszę mi wierzyć, że gdyby mocodawcy ministra Ziobry mieli te twarde dowody, to mieli naprawdę 8 lat. Nie postawiono mi żadnych zarzutów przed żadnym sądem, a zarzuty dyscyplinarne kiedyś postawione przed sądem dyscyplinarnym sformułowane przez ministra Ziobrę. Jakobym miał zaległości związane z tym, że nie pracowałem w sposób należyty, zostały oddalone przez ludzi wskazanych do tego sądu przez ministra Ziobrę. Ja Panu mogę na inną konferencję przygotować konkretne odpowiedzi. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Następna redakcja, bardzo proszę. Dzień dobry Panie Ministrze, Szymon Szereda, Telewizja w Polsce 24. Chciałbym zapytać, czy piastując stanowisko szefa resortu tutaj w Ministerstwie Sprawiedliwości zamierza Pan realizować koncepcję czynnego żalu wobec sędziów powołanych po 2018 roku, których Pan, jak i również Pańskie środowisko nazywa obraźliwie, co by nie było, neosędziami. I chciałbym zapytać jednocześnie, czy w związku z tym zawieszenie prezes sądu w Sosnowcu, żony prywatnie prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pani sędzi Małgorzaty Hęcel-Święczkowskiej, jest jakąś osobistą zemstą i czy jest podyktowane być może tym, że właśnie takiego czynnego żalu przed Panem nie chciała złożyć? Bardzo ciekawe pytanie. Jeżeli chodzi o słowo neo, to na pewno jako humanista, bo widzę, że świetnie się Pan wysławia, zna Pan łacinę. Neo i ten właśnie fragment tego słowa to jest nowy. Nie ma tutaj nic obraźliwego. Chodziło o pewne wyróżnienie tych sędziów, których tytuł powołania jest niekwestionowany i on jest tytułem konstytucyjnym, od tego, którzy wychodząc za stół, zwłaszcza w sądach najwyższych, NSA oraz Sądzie Najwyższym, bo tam już mamy linię orzeczniczą, generują odszkodowania od Skarbu Państwa i te orzeczenia mówią wyraźnie, nie tworzą sądu. Więc nazywanie kogoś neo, oglądał Pan pewnie film, gdzie też jest neo, nie jest chyba czymś obraźliwym w Polsce, to tak na marginesie. Ja oczywiście znam teorię sędzia ustawowy i sędzia konstytucyjny, ale zapytajcie Państwo każdego prawnika w Polsce,
Czy jest takie pojęcie w doktrynie prawa, jak sędzia ustawowy? Jest sędzia Rzeczpospolitej Polskiej. Te regulacje są ustawione w Konstytucji. Ustawa je tylko doszczegóławia. Więc nie możemy mówić, że mamy sędziego ustawowego. Możemy mówić, że mamy sędziego powołanego ustawą przyjętą przez PiS. I tu kolejna odpowiedź rozszerzona. Mamy teorię domniemania zgodności ustawy z Konstytucją. Ona mówi, że jak jest przyjęta ustawa, to mamy domniemanie. Ale nie wiem, czy pan wie, ta teoria jest przyjęta na taką sytuację, kiedy mamy w Konstytucji kontroleria jakości w postaci Trybunału Konstytucyjnego. Legalnego i działającego prawidłowo. Jak przeczyta pan sprawę Xeroflor przeciwko Polsce, to dostrzeże pan, że Trybunał Europejski powiedział wyraźnie, jeżeli w składzie zasiada tak zwany dubler, możecie też państwo się powiedzieć, że to jest obraźliwe, ale ci, którzy pracują w filmie, powiedzą wam, że dubler nie jest słowem obraźliwym. Ale jeżeli pan zobaczy to orzeczenie, to się pan przekona, że te osoby, które zasiadają w składzie, one nie tworzą sądu. Polska znowu wypłaca za udział tych osób odszkodowania. Domniemanie zgodności ustawy z Konstytucją jest wtedy, kiedy mamy całkowicie, kompletnie działający system przyjęcia ustawy i kontroli zgodności ustawy z Konstytucją. Jeżeli mamy organ, który został wytrącony i nie jest już organem, który spełnia tą rolę, to mamy Konstytucję jako akt najwyższy i musimy stosować prokonstytucyjną wykładnię prawa. Tak mnie uczono na bardzo dobrym uniwersytecie i tak moi koledzy i koleżanki rozumieją stosowanie prawa. Więc to jest odpowiedź na pierwszą część pytania. Jeśli chodzi o sąd w Sosnowcu, to jakby pan dokładnie słuchał mojej wypowiedzi, zostali odwołani wszyscy prezesi i zastępcy, którzy na swoim koncie mają podpisanie listy poparcia do sprzecznego z konstytucją niby organu oraz ci, którzy wzięli udział w konkursach, które moim zdaniem były niezgodne z prawem. Tu nie ma żadnej szykany, bo ja ani pani sędzi osobiście nie znam. Dowiaduję się z mediów, że jest żoną akurat osoby, która pełni obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Więc jak pan znajdzie uzasadnienie, że wobec tej pani, w tej grupie wszystkich została zastosowana jakaś nadzwyczajna szykana, to proszę nam o tym opowiedzieć, ale może w następnym pytaniu. Proszę bardzo, następna redakcja. Ma pan rację. Świetnie. Tu mnie proszę poprawiać. Rzeczywiście to jest zawieszenie i procedura uruchomiona zmierzająca do odwołania. Ale pani sędzia może orzekać. Nikt nie broni jej orzekać. Bardzo prosimy o następną redakcję, panie redaktorze. No wie pan, jak pan wie, już odpowiem, jeszcze ostatnia odpowiedź. Jak pan wie, osoba pełniąca stanowisko funkcyjne musi zgodnie z ustawą dawać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków. Jeżeli pan miałby firmę transportową, miałby pan kogoś, komu 2 razy odebrano prawo jazdy za przekroczenie prędkości, a raz za jazdę po alkoholu i został jakby pan stwierdzi, że pan to ocenia. On już ma prawa do jazdy, prawda? Ale pan mówi, ja wybieram innego pracownika. Do pełnienia zadań muszą być osoby, co do których ja nie mam wątpliwości, że będą tą reformę wdrażać. Ja nie mam zaufania do tych osób, co nie znaczy, że go nie odzyskam. Odpowiadając o kwestię czynnego żalu. Jak państwo wiecie, jak wygląda 5 warunków dobrej spowiedzi, przypomnę, każdy z nas wywodzi się z tego chrześcijańskiego pnia w tym kraju. Ja też. Żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy. To są jedne z warunków dobrej spowiedzi, ale tu zajmujemy urząd publiczny. Musimy jakoś rozwiązać sprawę tak zwanych neosędziów i też mamy na nią pomysł. I ona też dotyczy właśnie tej pani. I to będzie projekt, który będziemy realizować i myślę, że będą zadowoleni z niego neosędziowie, bo motywacje były bardzo różne. Tylko ja bym chciał, żebyście państwo też wiedzieli, że prawnik musi zachowywać się moralnie. To nie może być tak, że są tacy, którzy korzystają i mówią, wygrałem bieg na 100 metrów, bo 4 zawodników, a 6 biegło miało związane z tyłu ręce. Tak było w tych konkursach. Pan wie świetnie, że byli sędziowie, którzy nie mogli wystartować, bo z przyczyn przysięgi sędziowskiej, że mają stać na straży prawa, nie mogli w takim konkursie brać udziału, to jest jedno. No a drugie to była nierówna konkurencja, bo nawet gdyby trafili do skrajnie upolitycznionego organu nazywanego Krajową Radą Sądownictwa, widział pan obrady na żywo,
to by nigdy nie osiągnęli tam, nawet będąc merytorycznie najlepsi, jakiegokolwiek nominacji. O nominacjach pana prezydenta wobec osób zamieszanych w różne afery. Ja jestem pokrzywdzony w tych aferach i mam dostęp do akt karnych, drogi panie. Naprawdę wolałbym nie mówić o tych nominacjach. Poczekałbym naprawdę na działania tutaj organów procesowych. Ja będę czekał najbardziej cierpliwie, bo teraz będę się zajmował czymś innym i nie będę miał czasu na to, żeby śledzić to, co tam się dzieje. Następną redakcję poprosimy. Dzień dobry panie ministrze, Jakub Pilarek, Radio Wnet. Ja mam krótkie pytanie. Jakie jest pana stanowisko w sprawie ważności immunitetów sędziów powołanych po 2017 roku? No właśnie, powiedział pan kwestię bardzo istotną. Ważności immunitetów sędziów powołanych, czyli tych, którzy w świetle prawa europejskiego nie tworzą sądu. Musimy naprawdę zacząć bardzo poważną dyskusję. Ona się już rozpoczęła. Miałem w tym tygodniu spotkanie z doktryną, przedstawicielami organizacji pozarządowych, bardzo szerokie gremium, jeszcze wyznaczone przez ministra Bodnara, ale 3 godziny rozmawialiśmy na ten temat, o którym pan powiedział. I ja tutaj nie mam gotowej odpowiedzi. Konsekwencja nakazuje mi mówić, jak nie jesteś sędzią, to nie masz przywilejów. Ale my musimy reformować system taki, jaki ja zastałem po ministrze Ziobrze i po moim poprzedniku, panu profesorze Adamie Bodnarze. Więc musimy to, jeśli pan pozwoli, dokończę, musimy to jakoś rozstrzygnąć, ale proszę pamiętać, że część decyzji prawnych musi być uzgadniana politycznie. Dlatego, że koalicja to nie jest jednorodna partia, tylko to są różne poglądy. I sami państwo obserwowaliście, że jak jest problem, który by się wydawał niesporny, kwestia rozwodów w Urzędzie Stanu Cywilnego, przyspieszenia obywatelowi ścieżki. Bo jak pan zapyta tych 2 ludzi, czy oni chcą się rozwieść, to mówią, tak, chcemy rozwieść się szybko i bezboleśnie. I tutaj już powstały pewne kontrowersje, więc ja mogę panu tylko obiecać, teraz nie chcę się do tego ustosunkować i nie chcę odpowiadać wiążąco. Rozumiem, ale proszę mi wierzyć, że jak będą działania podjęte, to one będą uzasadnione i wtedy się spotkamy od razu na konferencji. Dziękuję. Dlatego, że prokurator jest tylko nadzorcą i organizatorem pracy. Konkretne realizacje spraw prowadzą prokuratorzy i ja bym chciał autonomię prokuratury zachować. Dzień dobry. Strasznie gorąco w tej sali, przepraszam państwa, ale musimy to poprawić, więc musimy mieć salę klimatyzowaną na następne spotkanie. Miło by było. Dzień dobry, Jakub Więcław, Telewizja Trwam. Panie ministrze, chciałem pana zapytać o to, no bo tak pan mówi, że są kwestie, które podlegają konsultacjom politycznym. Teraz będzie pan brał udział w posiedzeniach rządu, będzie okazja do rozmów z najważniejszymi politykami, z premierem Donaldem Tuskiem. I chciałem pana zapytać o to, co pan odpowie w sytuacji, kiedy będzie pytanie o to, panie ministrze, czy pan rekomendowałby nam powoływanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego na te wakaty, które dzisiaj mamy? Mówił o tym marszałek Hołownia, jest też część ministrów, która o tym wspomina. Co pan będzie rekomendował? Trzeba to robić, czy zostajemy w takim stanie, jakim jesteśmy? No, widzę, że czyta pan w moich myślach. Te debaty trwają. Ja mam określony pogląd. Jestem zwolennikiem tego, żeby mój pogląd był realizowany na rządzie, jeżeli dotyczy praworządności. Więc jak taka decyzja zapadnie, obiecuję przyjść do pana do programu w Telewizji Trwam i będę opowiadał, dlaczego takie motywy. Teraz uciekam celowo od tej odpowiedzi, bo jest szereg różnych uwarunkowań i ja nie mam do końca przedyskutowanej tej kwestii z moimi autorytetami w kwestii prawa konstytucyjnego. Pan zna te poglądy. Są poglądy profesora Sadurskiego, który mówi, że infekcja Trybunału jest tak poważna, że my nie wiemy, bo jest tajność głosowania. Która osoba zdecydowała o rozstrzygnięciu, widzimy tylko zdania odrębne tak naprawdę, ale narada jest tajna. Mamy osoby, co do których powołania jest skutecznie kwestionowane, bo to nie tylko tak zwani dublerzy ich następcy, ale to także 2 osoby, nie chcę wymieniać ich nazwiska, które w chwili wyboru na sędziego Trybunału nie spełniały przesłanek ustawowych obowiązujących w tamtym czasie. Tam była kwestia wieku, odpowiedniego stosowania ustawy o Sądzie Najwyższym. Więc wie pan, tych aspektów jest bardzo dużo. Ja jestem zwolennikiem przywrócenia Trybunału, ale w składzie z legalnymi sędziami, bo uważam, że jest to organ, który miał ogromny autorytet w Europie
Ma bardzo duży dorobek orzeczniczy i wiele trybunałów europejskich brało przykład z naszego sądu konstytucyjnego. Oczywiście pojawiały się też problemy takiego resetu konstytucyjnego. Słyszeliśmy, więc wie pan, tych aspektów jest tak dużo, że ja mam swój pogląd oczywiście, ale zgodnie z tym, co obiecałem na samym początku. Jak ten pogląd przeforsuję i go zrealizuję, będziecie państwo pierwsi, zwołam od razu konferencję, a możemy powiedzieć, że jak się zajmę Trybunałem, to trwam w pierwszej kolejności. Dobrze? Dziękuję bardzo. Biuro Prasowe na pewno zapamięta. Proszę.